Włącznik jest praktycznie dokładnie ten sam, tylko jest troszeczkę inaczej tutaj ulokowany. Naprawdę jak się go wyczyści, będzie bardzo ładny. Bardzo szybko mamy cały silnik ze środka wyjęty, nawet nie odłączałem go od tych przewodów zasilających. Układ ssący składa się z dwóch turbin, kierownicy i dyfuzora. Elementy układu ssącego wraz z osłoną są wykonane z blachy. No też już tak trochę starta, ale jeszcze to będzie przez jakiś czas działało. Teraz jest ponownie włączony. OK. Podnoszę napięcie. I silnik zaczyna się ładnie obracać. I cieszę się też, że ten odkurzacz taki z zewnątrz jednak dosyć zaniedbany okazał się w środku być naprawdę w dobrym stanie. Dobra, teraz przyszedł czas na włożenie do środka silnika. Ten czarny łączy się z tym idącym do włącznika. Aha, tu mi się jeszcze kurczę odczepił. W porządku, możemy zamykać tę pokrywę. Super! I mamy zmontowany całkiem fajnie wyglądający odkurzacz Zelmer typ 102B. Cześć, przyznaję, że miałem dzisiaj spory problem ze zdecydowaniem, jakiej tematyce będzie poświęcony dzisiejszy odcinek i to wcale nie dlatego, że mam mało rzeczy do pokazania, tylko wręcz przeciwnie, mam ich aż za dużo. Ostatnio trafiło do mnie kilka starych polskich urządzeń, tak jak te odkurzacze, które widzicie tutaj na stole warsztatowym. Dostałem też w ostatnich dniach sporo bardzo ciekawych, starych, jeszcze przedwojennych niemieckich urządzeń, niemieckich odkurzaczy. Znalazłem już w międzyczasie o nich trochę ciekawych informacji, o których koniecznie będę chciał Wam opowiedzieć. Nie chciałem ich teraz tutaj przynosić, żeby tego nie mieszać. No i pomyślałem sobie, że jednak ten dzisiejszy odcinek poświęcę jednemu z tych urządzeń, które mam tutaj na stole, ale przy okazji chciałem wykorzystać czas i pokazać Wam bardzo szybko, co dzisiaj dosłownie dostałem od kolegi. Zresztą zrobię o tym też taką króciutką prezentację, którą być może nawet opublikuję wcześniej niż ten odcinek. Mam tutaj na stole jeden znany już z tego kanału polski odkurzacz Zelmer typ 04S. Z roku 1980, jak zresztą widzicie, jest on od spodu troszeczkę porzewiały. Mam nadzieję, że da się to dosyć ładnie wyczyścić. Od góry, z boku nie jest tak źle, troszeczkę jest ten lakier obtarty, ale generalnie odkurzacz jest, powiedzmy sobie, w dostatecznym, a nawet myślę, że po wyczyszczeniu w dobrym stanie. Nawet podobno działa, aczkolwiek nie będę go bez sprawdzenia uruchamiał. Tak jak powiedziałem, taki odkurzacz jest na tym kanale już znany, jest poświęcony jeden film odkurzaczowi Zelmer typ 04S z 1978 roku. Mam jeszcze jeden taki z 80 roku. Ten też będzie bardzo fajnie ciekawy i na pewno z przyjemnością i chętnie zrobię o nim oddzielne nagranie. Na razie go odstawiam. Być może nawet jeszcze później go na chwilę zobaczymy. Dostałem dzisiaj również od kolegi razem w komplecie z tym odkurzaczem 04S, który przed chwilą widzieliśmy. Ten nawet chyba dużo ciekawszy od niego odkurzacz Zelmer typ 04 i ten jest już troszeczkę starszy. Przepraszam, zapnę tylko tę klamrę, bo ten ma, nawiasem mówiąc, jeszcze taką metalową tabliczkę znamionową typ 04 i on pochodzi, wydaje mi się, że z 1975 roku. Troszeczkę jest ta tabliczka zatarta. Tak jak teraz patrzę, to wydaje mi się, że to jest piątka, ale to może być też szóstka, czyli z 76 roku. Raczej chyba z 75, tak mi się to teraz wydaje. Pokażę Wam oczywiście też tutaj zdjęcie, być może będziecie to lepiej widzieć. Tak jak powiedziałem, odkurzacz typ 04 i wydaje mi się, że to jest jeden, myślę, z pierwszych odkurzaczy tego typu właśnie produkowanych w połowie lat 70. On jest ciekawy, bo ma tutaj jeszcze taki włącznik w metalowej ramce. Właściwie wszystkie późniejsze, które mam, odkurzacze 04 czy 04S, mają tutaj już te plastikowe takie typowe włączniki. I co ciekawe jest też to, że on ma albo również aluminiowy, albo tylko tak malowany, nie jestem tego pewien, ten wskaźnik zapełnienia worka na kurz, czy w każdym razie tą ramkę wskaźnika zapełnienia worka na kurz. Myślę, że bardzo ciekawy, wczesny model odkurzacza Zelmer 04. Podobno nie działa, dlaczego nie wiem.
myślę, że będziemy mieć dużo zabawy z obejrzeniem tego odkurzacza i sprawdzeniem, czy działa. Myślę, że do niego też jeszcze na chwileczkę później wrócimy. Na razie go odstawię, żeby nie zajmował nam tutaj miejsca. Trzeba uważać, bo odpada ta przednia pokrywa. No dobra, a dzisiaj chciałbym zająć się tym odkurzaczem, który już pokazywałem Wam, nie wiem, tydzień temu, 2 tygodnie temu w takiej króciutkiej zapowiedzi. To jest odkurzacz, który kupiłem na targu Staroci w Warszawie. Na razie nic z nim kompletnie nie robiłem. On tutaj od tygodnia stoi u mnie w warsztacie. Nawet go jeszcze nie czyściłem, absolutnie nie wypróbowywałem go. Pewnie tych z Was, którzy znają cechy konstrukcyjne tego rodzaju odkurzaczy, od razu zabolą, w cudzysłowie zabolą zęby, bo zobaczycie, że tutaj coś nie gra. Jest z jednej strony taki uchwyt z rączką, z drugiej strony jest też rączka na tym odkurzaczu. Wydaje mi się, że ta przednia pokrywa wlotu powietrza jest po prostu dodana później z jakiegoś odkurzacza typu 251, 351, 451, nie jestem tego pewien. Natomiast sam ten odkurzacz to jest odkurzacz typu 102B. Co ciekawe, też ma jeszcze metalową tabliczkę. On pochodzi z roku 1977, chyba z kwietnia. Wydaje mi się, że to jest 04 albo nawet 01. Tego nie jestem pewien. Może na zdjęciu będzie to też lepiej widać. W każdym razie tutaj dobrze jest odbity rok produkcji 1977, odkurzacz 102B. Jeszcze wykonany w zgodności z polską normą z 1964 roku. Dosyć fajne znalezisko. Dziękuję Aleksandrowi z grupy kolekcjonerzy odkurzaczy za podpowiedź, że może to być jeden z odkurzaczy z pierwszej serii produkcji. Ja przyznaję, że nie jestem pewien, od którego roku odkurzacze 102B były produkowane. Na tym kanale oglądaliśmy już jeden, za chwilkę go Wam pokażę, Zelmer 102B, który pochodził z roku 1981, czyli był już znacznie późniejszy. Najstarszy Zelmer 102B, który ja widziałem, pochodził chyba z 78 roku. Nie jestem tego pewien, ale tak mi się wydaje. Natomiast ten z 77 to jest Zelmer 102B, w tej chwili najstarszy, z którym ja miałem do czynienia. Jeżeli tego rodzaju starsze odkurzacze widzieliście, nie wiem, z roku 76 czy 5, dajcie proszę znać. Ja przyznaję, że w tej chwili nie jestem pewien, w którym roku rozpoczęła się produkcja tych odkurzaczy. Ok, i właśnie temu odkurzaczowi Zelmer 102B chciałem poświęcić ten dzisiejszy odcinek. Obejrzymy go sobie, spróbujemy do niego założyć tę przednią pokrywę wlotu powietrza taką, jaka wydaje mi się, moim zdaniem powinna się na tym odkurzaczu znajdować. Wyczyścimy go, rozmontujemy, sprawdzimy, czy działa i jaki silnik się w nim znajduje. Tego też przyznaję, nie jestem pewien. Myślę, że z tym odkurzaczem też będziemy dzisiaj mieć dużą frajdę, także zapraszam Was na ten odcinek i bierzemy się zaraz za przegląd tego odkurzacza Zelmer 102B z 1977 roku z niektórymi wymienionymi, zamontowanymi później elementami. Rzućmy może na początek okiem na stan tego odkurzacza. Tak jak ja go kupiłem, w komplecie był jeszcze wąż, który gdzieś mam, później go Wam pokażę. Rur i ssawek żadnych do niego nie było, tak jak powiedziałem. Ten odkurzacz kupiłem na targu Staroci, a konkretnie na warszawskim bazarze na Olimpii, który odbywa się co niedzielę. Stał tam po prostu wśród różnych kartonów. Był też na przykład karton z taką fajną suszarką do włosów Comet produkcji nerdowskiej z lat 60., ale była ona niestety połamana, chociaż trochę żałuję, że jej nie kupiłem, bo w środku znajdowała się chyba instrukcja obsługi czy jakaś karta gwarancyjna. No w każdym razie ten odkurzaczek znalazłem. Jak widzicie, tutaj przewód jest jeszcze przywiązany taką tasiemką. Od razu ją odplątuję. Tak jak powiedziałem, podejrzewam, że chyba założono do tego odkurzacza nieoryginalną tą pokrywę wlotu powietrza. Być może tamta uległa, ta, która znajdowała się w nim oryginalnie, prawdopodobnie uległa zniszczeniu. Tutaj mam taką instrukcję obsługi od odkurzaczy Zelmer typu 251, 354, 351, 451 i na wszystkich tych typach właśnie stosowano tego rodzaju uchwyt charakterystyczny zresztą dla wielu modeli zelmerowskich odkurzaczy z końca lat 70., czy właściwie z lat 80. Więcej tutaj daty chyba... O tak, tutaj dosyć dobrze na tym schemacie na końcu widać taką pokrywę wlotu powietrza. Zaraz sobie obejrzymy, jaka pokrywa powinna znajdować się przy tym odkurzaczu. Zrzucimy okiem na mój inny odkurzacz Zelmer typu 102B. Tutaj mam instrukcję od obsługi od odkurzacza Zelmer 05, chociaż nie mam go i odkurzacza o tym oznaczeniu chyba nawet nigdy w warsztacie
nie miałem, natomiast kilka razy trafiłem na te instrukcje obsługi, na których były również uwzględnione typy 102, 102B i chyba jeszcze jakiś jeden, nie pamiętam, chwileczkę, nie, innej instrukcji już takiej nie mam. I właściwie tak naprawdę zewnętrznie to chyba do Zelmera 05 ten odkurzacz jest najbardziej zbliżony. Tutaj akurat niestety jakaś kawa czy herbata komuś się wylała w miejscu, w którym widać to mocowanie pokrywy na tym odkurzaczu, ale wydaje mi się, że w tym Zelmerze 05 już nie było właśnie takiej typowej jak w Zelmerach 03, które zresztą sobie później obejrzymy, klamry, która tak samo jak od spodu trzymała też tą pokrywę wlotu powietrza od góry, tylko było tutaj taki zaczep metalowy, pod który się właśnie taką pokrywę chwileczkę w ten sposób zaczepiało. Ta pokrywa, która tutaj jest założona, ona przyznaje, że tak nie najlepiej pasuje. To znaczy, mam wrażenie, że trzeba to tutaj porządnie docisnąć, bo inaczej ona będzie odpadała i to jest między innymi jeden z powodów, dla których moim zdaniem jest to założone później i tak dopasowane, ale może nawet nie do końca. O, widzicie, teraz ona się tutaj założyła, ale tak nie do końca jest to chwycone. Patrzę, czy tutaj w tej instrukcji od Zelmera 05 jeszcze coś jest. Nie, tutaj więcej w zasadzie chyba nas nie zainteresuje. No dobra, w każdym razie to jest jedna rzecz, którą moim zdaniem dodano od jakiegoś innego, późniejszego modelu. Tak jak powiedziałem, 251, 351, 451, coś w tym stylu. Tutaj brakuje przy tym wskaźniku zapełnienia worka na kurz takiej czerwonej zaślepki. No niestety, ona musiała gdzieś zginąć. To co mnie cieszy to to, że nie są połamane tutaj te uchwyty rączki. Jedną chyba trzeba będzie tylko dokręcić, bo one niestety w wielu odkurzaczach często się uszkadzają, łamią. Jest tutaj dosyć fajny, właśnie taki metalowy, nie wiem, to jest aluminiowe chyba, włącznik na tym odkurzaczu. Taki sam, jaki przed chwilą widzieliście, mogę to jeszcze raz pokazać. Na tym odkurzaczu Zelmer 04 z roku 75 albo 76. Tak jak powiedziałem, jest tam dość nieczytelna tabliczka znamionowa, natomiast włącznik jest praktycznie dokładnie ten sam, tylko jest troszeczkę inaczej tutaj ulokowany. Pomijając już fakt, że w odkurzaczu Zelmer 04 może tak to postawię, będzie lepiej widać porównanie. Albo nawet pod kątem będzie to też można chyba lepiej zobaczyć. Pomijając już fakt, że tutaj ta pokrywa silnika w odkurzaczu 102B jest dużo szersza. Tutaj ona jest, może nawet nie jest węższa, ale jest tak ścięta ku górze, więc optycznie, wizualnie na górze ona jest tutaj węższa. I zobaczcie, tutaj ten włącznik w tej metalowej ramce jest nasunięty po prostu tak od góry na wycięcie w tej obudowie, natomiast tutaj w tym odkurzaczu jest on jeszcze dodatkowo tak wpuszczony w takie zagłębienie w tej obudowie. Nawiasem mówiąc, mam wrażenie, że nie do końca się tutaj zmieścił, bo troszeczkę częściowo wystaje. Trochę w związku z tym podejrzewałem, że być może ten włącznik też kiedyś wymieniono, ale nie jestem pewien. Być może on faktycznie przy tym odkurzaczu był oryginalnie zamontowany i nie wiem, może przy jakichś pracach konserwacyjnych czy naprawczych trochę się wysunął. No to jest kwestia ewentualnie do uzgodnienia. Nie wiem, jakie są Wasze doświadczenia z tymi wczesnymi odkurzaczami Zelmer 102B i jaki włącznik ewentualnie mógłby się tutaj znajdować fabrycznie, jeżeli nie ten. Także okej, tak jak powiedziałem, tutaj w tym odkurzaczu Zelmer 04 mamy też jeszcze taką aluminiową chyba tą ramkę wskaźnika zapełnienia worka. Tutaj mamy już plastikową. Nawiasem mówiąc, nie jestem pewien, czy tutaj nie jest odwrotnie ten mechanizm założony, bo z tego co widzę, tutaj ta zaślepka jest w tej przedniej części, tutaj jest tak jakby powinna być w tej tylnej. Ok, później się też przyjrzymy, jak to wygląda w innych odkurzaczach, być może trzeba to będzie tutaj zamienić. Odstawiam tego Zelmera 04. Także powiedziałem Wam już, jeśli chodzi o stan tego i oryginalność tego odkurzacza, o tej, no, moim zdaniem nieoryginalnej rączce. Obejrzeliśmy sobie też ten bardzo ciekawy włącznik. To, co w tym odkurzaczu jest jeszcze nieoryginalne, to jest ta wtyczka taka z uziemieniem, a przewód tutaj jest dwużyłowy bez uziemienia. Także prawdopodobnie tutaj wtyczka, która była prawdopodobnie zintegrowana z tym przewodem, pewnie to się
z biegiem czasu ukruszyło, z jakieś, nie wiem, przejście prądu tutaj w tych przewodach wewnątrz było przerwane, no i ktoś ten przewód po prostu trochę skrócił i zamienił wtyczkę na taką, która, nie wiem, mogła być od jakiejś starej pralki Frania, bo na przykład takie wtyczki gdzieś tam pod koniec lat 60., kiedy zaczęto już stosować też ten przewód uziemiający, były między innymi w pralkach stosowane. Co ciekawe, pokażę Wam może jeszcze raz jeden z tych odkurzaczy, chyba nawet też ten, o, wróćmy z powrotem, on się tutaj ciągle nam pojawia, ten Zelmer 04 z roku 75 lub 76, którego dostałem dzisiaj od kolegi. Zobaczcie, on ma na przewodzie zamontowaną dokładnie taką samą wtyczkę. Czyli no, musiały w tamtym czasie tego rodzaju wtyczki być dosyć często jako zamienniki do tych odkurzaczy stosowane. Będziemy ten odkurzacz Zelmer 04 na pewno jeszcze w oddzielnym odcinku dokładniej oglądać. Tutaj jest troszeczkę podobna pokrywa, jaka powinna się znajdować w tym odkurzaczu, aczkolwiek tej chyba bym do tego odkurzacza nie założył, bo ona ma to mocowanie na górze jednak troszeczkę inne, przewidziane właśnie pod taką klamrę, jak w odkurzaczach Zelmer 03, jak w odkurzaczach jak ten Zelmer 04, natomiast nie pod takie mocowanie, nie pod taki metalowy zaczep jak w tych odkurzaczach 102B. Taki odkurzacz 102B zaraz sobie obejrzymy. Także to jest chyba wszystko, co tak na szybko mogę o tym odkurzaczu powiedzieć. On jest w sumie w całkiem ładnym stanie, nie jest tutaj nigdzie zardzewiały. Troszeczkę trzeba go będzie wyczyścić. Fajnie, bo nie są zniszczone te kółeczka, ta klamra od spodu. Widzę, że tu jedno kółeczko jest troszeczkę starte. Tak jakby, nie wiem, ktoś szurał nim bardzo, jakby ono się zablokowało i ktoś szurał nim po podłodze. A z kolei tutaj jedno kółeczko tak jakby wcisnęło się trochę do środka, ale być może nawet uda się to poprawić. Rzucam tutaj od razu okiem na tabliczkę. Mamy w lewym górnym rogu logo Predom Zelmer, czyli odkurzacz powstały już w czasie, kiedy fabryka, przepraszam, tu mam taką małą ściągawkę, od 72 roku obowiązywała nazwa Predom Zelmer Zakłady Elektromechaniczne, a później nie jestem pewien, w którym momencie zmieniono ją na Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego Predom Zelmer gdzieś w przeciągu lat 70. No w każdym razie tutaj już obowiązywała ta nazwa Predom Zelmer i tak jak powiedziałem, odkurzacz jest albo ze stycznia, albo chyba raczej z kwietnia 77 roku, być może na zdjęciu to będziecie widzieli lepiej. Napięcie 220 V, częstotliwość sieci 50 Hz, no i tutaj mamy fajnie oznaczenie typu odkurzacza 102B, 500W silnik w środku, zgodność z polską normą z 1964 roku. Bardzo mnie interesuje, jaki silnik będzie się tutaj znajdował, czy też tak jak w tym odkurzaczu Zelmer 102B z 1981 roku, który oglądaliśmy z fabryki silników małej mocy Silma z Zagórza wtedy. Chyba fabryka Silma powstała w pierwszej połowie lat 70. W tej chwili dokładnie nie pamiętam, ale w poprzednim odcinku o odkurzaczu Zelmer 102B czytaliśmy fragmenty takich zeszytów naukowych Politechniki Śląskiej, jeżeli dobrze pamiętam, i tam był taki artykuł z 75 roku właśnie o fabryce silników małej mocy Silma, a dokładniej o badaniu silnika Silma RH 5500A. Zresztą link do tego artykułu, do tych zeszytów naukowych chętnie zamieszczę też w opisie tego nagrania. Także spodziewam się, że też taki silniczek Silma w tym odkurzaczu z 77 roku znajdziemy. No i to jest właściwie wszystko, co mogłem Wam o tym odkurzaczu tak z zewnątrz powiedzieć. Fajnie, bo ta pokrywa, ta oryginalna tylna pokrywa silnika jest nieuszkodzona. W poprzednim odkurzaczu Zelmer 102B, który tu na kanale oglądaliśmy, ona była niestety w transporcie popękana i trzeba ją było skleić. Ok, może od razu przyniosę ten drugi odkurzacz Zelmer 102B dla przypomnienia i pokażę Wam, jak ten odkurzacz moim zdaniem powinien wyglądać. Tutaj postawiłem na stole warsztatowym odkurzacz, który oglądaliśmy już w poświęconym mu nagraniu. Zresztą link do tego nagrania zamieszczę na pewno na końcu tego filmu, a nawet chyba też w opisie tego filmu. Odkurzacz Zelmer 102B, tutaj już z tabliczką znamionową w kształcie czy w formie naklejki. Z 80 roku również, a tu mamy 550W silnik Silma RH 5500A. I właściwie
Tak, tutaj mamy też zgodność z polską normą z 75 roku. Zewnętrznie jest właściwie do tego odkurzacza, który mamy tutaj na stole i którym dzisiaj się będziemy zajmować, bardzo podobny. Zwróćcie uwagę, jest właściwie dokładnie taka sama ta pokrywa silnika. Inny jest włącznik, tutaj jest taki plastikowy, dobrze wpasowany w to zagłębienie na pokrywie. Tutaj jest ten w metalowej ramce, taka sama rączka, taki sam czujnik zapełnienia worka na kurz. Zresztą widzę, że identycznie chyba zamontowany, chyba że ja pomyliłem się podczas demontażu, a potem ponownego montażu tego odkurzacza, ale chyba teraz tak patrzę na kilka innych odkurzaczy, które stoją tutaj u mnie w warsztacie i widzę, że w większości poza tym z Elmerem 04, który oglądaliśmy, ta czerwona część, ta zaślepka znajduje się tu właśnie od strony rączki chyba, czyli chyba jest to ok. W tym odkurzaczu z 80 roku znajduje się oryginalny przewód przyłączeniowy z oryginalną, taką właśnie zintegrowaną z tym przewodem wtyczką, jaka pewnie podobna znajdowała się też tutaj przy tym odkurzaczu i po prostu się ukruszyła. Natomiast to, co jest zupełnie inne, no to jest oczywiście pokrywa tutaj wlotu powietrza. Możemy nawet od razu wypróbować, jak taka pokrywa od Zelmera 102B, która moim zdaniem powinna się znajdować, będzie wyglądała przy tym naszym dzisiejszym odkurzaczu. Tutaj zahaczam, zakładam ją, zatrzaskuję od spodu i moim zdaniem, znaczy czuć od razu, że ona dużo lepiej się tutaj trzyma, dużo lepiej się ją zatrzaskuje, jest znacznie lepiej dopasowana, nie tak jak ta pokrywa od innego typu odkurzacza. No i sam odkurzacz moim zdaniem też już od razu dużo lepiej wygląda, także koniecznie będę musiał, nie mam takiej zapasowej pokrywy, ale myślę, że bez problemu taką znajdę i ten odkurzacz w nią zaopatrzę. Na razie nie będę tego drugiego Zelmerka tej pokrywy pozbawiał, ewentualnie później jeszcze do zdjęć i ją wykorzystamy, jeszcze go sobie potem po wyczyszczeniu obejrzymy. Na razie ta pokrywa wraca tutaj do jej prawowitego właściciela. No także wydaje mi się, że w ten sposób dokładnie powinien ten nasz dzisiejszy odkurzacz wyglądać. Tego Zelmera 102B z 81 roku na razie odstawię, być może jeszcze później do niego na chwilkę wrócimy. A ja tej pokrywy nie będę tutaj już na razie zakładał, bo i tak zajrzymy sobie teraz do wnętrza odkurzacza. Tutaj mamy takie kółeczko, którym można było jeszcze ewentualnie przytrzasnąć na przykład papierowy worek wkładany do tego odkurzacza. Nawiasem mówiąc, takie worki niedawno dostałem i też je sobie obejrzymy. Worek na kurz jest w całkiem ładnym stanie i nawet jest dosyć czysty w środku. Trzeba go będzie troszeczkę wytrzepać, ale jest całkiem w porządku. Aha, no i w środku trzeba przyznać, że odkurzacz jest w zupełnie niezłym stanie. Nie wiem, czy przy tym oświetleniu będziecie w stanie to zobaczyć, ale nie ma tutaj zupełnie rdzy w środku. On jest naprawdę, jak się go wyczyści, będzie bardzo ładny. To jest ta część, w której znajduje się worek na kurz. Dobra, teraz będę chciał postawić ten odkurzacz w pionie, czyli muszę tu sobie przynieść jakąś deseczkę, bo w ten sposób będą mi te klamry tutaj przeszkadzały. I zaraz odkręcimy sobie pokrywę silnika. Wydaje mi się, że jedna taka deseczka powinna w zupełności wystarczyć i ten odkurzacz teraz będzie w miarę stabilnie stał na stole. No tak, a my możemy się teraz zająć demontażem tego odkurzacza, właściwie demontażem pokrywy silnika. Odkręcam sobie tutaj jedną śrubę, która tę pokrywę trzyma i powinienem teraz w zasadzie być w stanie ją zdjąć. Ona tutaj od góry jest też zaczepiona o takie metalowe ząbki wychodzące tutaj z korpusu odkurzacza. Gdyby nie daj Boże tutaj się coś plastikowego ułamało, te otworki takie, w które wchodzą te ząbki, no to mielibyśmy problem z przymocowaniem tej pokrywy. Ona tutaj od góry nie jest przykręcona, trzyma się właściwie tylko na tej jednej śrubie. Tutaj może, skoro już mamy tę część odsłoniętą, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, możemy sobie zobaczyć kostkę przyłączeniową. Troszkę jest to wszystko okurzone, ale jest w całkiem niezłym stanie, prawdę mówiąc. Zaraz odkręcę te klamerki trzymające przewód przyłączeniowy i być może odłączymy go po prostu od tej kostki i odkręcimy tutaj te dwie śruby, zdejmiemy pokrywę silnika i zajrzymy, jaki silnik znajduje się w tym odkurzaczu. Dobra, na razie odkręćmy może tę klamerkę.
tutaj już przewód przyłączeniowy mogłem wyjąć. Tak się zastanawiam. Aha, tutaj jeszcze mam śrubę trzymającą pokrywę silnika, to ją też sobie tutaj odkładam. Odkręćmy może też od razu te śruby trzymające tę wewnętrzną pokrywę silnika. Jeszcze tutaj ta jedna, o nie, też już zeszła, dobra. Możemy sobie zajrzeć, tak, i już widać od razu, że znajduje się także silnik Silma w środku. O, teraz myślę, że dosyć dobrze go widać. Przyznaję, że zaraz to jest jeszcze taka gumowa nakładeczka na silnik i możemy też od razu, myślę, wyjąć ten silnik ze środka. Tam tylko uwaga, bo on się często przykleja do takiej gumy czy gąbki amortyzującej go od przodu. O. Bardzo szybko mamy cały silnik ze środka wyjęty, nawet nie odłączałem go od tych przewodów zasilających. A tutaj rzućmy jeszcze okiem do środka. Bardzo ładny stan tego odkurzacza. Tutaj mamy tę gumę czy gąbkę, w której osadzony jest silnik, a cała ta komora silnika wyłożona jest taką tekturką czy papierem preszpanowym, chroniącym jeszcze użytkowników na wypadek, gdyby gdzieś tu jakieś przewody się odłączyły od silnika. Nie ma śladów rdzy, trzeba będzie to tylko ładnie z kurzu wyczyścić, ale poza tym naprawdę w ładnym stanie jest ten korpus odkurzacza. Myślę, że teraz w ten sposób można go sobie ładnie obejrzeć. Odstawię go tutaj na bok. Tutaj do tej pory wykręciłem tak naprawdę tylko 5 śrub, żeby do tego stopnia rozkręcić ten odkurzacz. Tutaj jedna z nich, ta dłuższa z podkładkami, to była ta, która trzymała całą tą zewnętrzną pokrywę silnika do korpusu. Te dwie dłuższe śruby bez podkładek to były te, które trzymały tę klamerkę tutaj dociskającą i trzymającą przewód zasilający, a tu są jeszcze takie krótsze śrubki z podkładkami, one były wkręcone tutaj z boku, jak to wszystko zdejmowałem, to mi zresztą wypadły na blat i one trzymają tę wewnętrzną pokrywę silnika tutaj do tych otworów, czy to widać teraz? Tak, tutaj do tych otworów po bokach obudowy odkurzacza. Także dużo tych śrub tak naprawdę nie ma. Dobra, deseczkę na razie odkładam. I tak jak powiedziałem, tu jest jeszcze taka guma amortyzująca umieszczona na górze na silniku. Obejrzyjmy sobie to wszystko. Bardzo interesuje mnie tutaj oczywiście silnik. Tutaj powinna być gdzieś wybita jego data produkcji. Miflex, rodzaj kondensatora przeciwzakłóceniowego i nie jestem pewien. 12, 70, no nie wiem, chyba 4. Albo ta 7 jakoś tak tutaj jest bokiem odbita. Chyba 4, ale już to się bardzo źle odbiło. KSE PPZ. Rodzaj kondensatora. Sprawdzimy, nawiasem mówiąc, mam taki katalog kondensatorów. Może jego też znajdziemy. Dobra, tutaj powinno być gdzieś logo zakładów Silma jest. Tutaj na dole Silma jest Made in Poland. Tak, i tutaj mamy wybity też typ tego silnika, wydaje mi się RH5500A, jest tu chyba dosyć dobrze widoczne. Wyczyśćmy może najpierw ten silnik, a potem się nim zajmiemy. Zabiorę to na razie wszystko do ogrodu. Prawdę mówiąc, ja zwykle rozłączam wszystkie te podłączenia od kostki przyłączeniowej, tutaj od silnika, ale prawdę mówiąc chyba nawet nie ma to sensu, bo jest to wszystko już wygodnie połączone i tak będziemy za chwilę robić próbę tego silnika, więc zamiast podłączać tu jakiś tymczasowy przewód, mamy już tutaj oryginalny podłączony. Sprawdzimy przy okazji też działanie włącznika i wszystkiego. Na razie wezmę ten silnik razem z tym całym przewodem do ogrodu i wyczyszczę go po prostu z kurzu.
Silnik i wszystkie te elementy przyłączeniowe mam już dosyć ładnie wyczyszczone. Myślę, że za chwilkę zaraz jeszcze odepnę od kostki ten przewód przyłączeniowy i go po prostu wygodniej będzie go wyczyścić, jeżeli będzie on odpięty. Poszukałem sobie w takim moim katalogu wydanym przez wydawnictwa przemysłu maszynowego, w katalogu elementów przeciwzakłóceniowych tego kondensatora, który się tutaj znajduje, ale niestety jego tutaj nie ma. To jest katalog wydany w 1973 roku. Odkurzacz jest, tak jak mówiłem, z 77 i prawdopodobnie tych kondensatorów jeszcze wtedy nie produkowano, chociaż tak jak mi się wydawało, być może jest na nim data 74 rok. W każdym razie jego tutaj w tym katalogu nie ma, aczkolwiek jest podany jak najbardziej wśród producentów. Zakłady podzespołów radiowych Miflex, Kutno, ulica Grunwaldzka 1, są tutaj inne. Oczywiście inni wytwórcy kondensatorów, Spółdzielnia Inwalidów Silesia w Gliwicach, Zakłady Materiałów Magnetycznych Polfer w Warszawie przy Dzielnej, przy ulicy Dzielnej, Zakłady Transformatorów Radiowych Zatra w Skierniewicach, Zakłady Ceramiki Radiowej Cerat w Warszawie przy ulicy Kłobuckiej, Krakowskie Zakłady Elektroniczne Telpot w Krakowie przy Lipowej 4, Spółdzielnia Inwalidów Warta w Zawierciu, Zakłady Radiowe Eltra, zakład w Gniewie przy ulicy Sobieskiego, no i ten wspomniany Zakład Podzespołów Radiowych Miflex, Kutno, ulica Grunwaldzka 1, ale tego typu kondensatora tutaj nie znalazłem. Natomiast mam też wielokrotnie na tym kanale prezentowany katalog silniki elektryczne małej mocy, również wydawnictwa przemysłu maszynowego WEMA z 75 roku. I tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, w ogóle jest mnóstwo różnych agregatów ssących. Te rozdziały poświęcone agregatom ssącym czy silnikom do odkurzaczy już prezentowałem i one chyba nawet są jako plik PDF dostępne na moim dysku sieciowym. Link do tego pliku zamieszczę Wam w opisie tego nagrania. Jest tutaj też agregat ssący typ SK10, którym się już zajmowaliśmy. No właśnie, jest tutaj Silma RH 5600 i jest RH 5500A, czyli taki jaki dzisiaj... Tak, RH 5500A, taki jaki dzisiaj znaleźliśmy w tym odkurzaczu. Mogę Wam to tutaj króciutko pokazać. Przeczytam bardzo krótko z tego katalogu, natomiast z boku wyświetlę Wam skan tych no, raptem kilku stron, a tak jak powiedziałem, link do tego pliku znajdziecie w opisie tego nagrania. Agregat ssący typ RH 5500A. Agregat jest przeznaczony do wytwarzania użytecznego strumienia powietrza w odkurzaczach domowych średniej wielkości. Może być również stosowany w innych przyrządach wymagających strugi powietrza do spełnienia swej funkcji, na przykład w przyrządach do natryskowego malowania. Agregat składa się z silnika komutatorowego, jednofazowego prądu przemiennego i dwustopniowego układu ssącego. Silnik ma nowoczesną konstrukcję i jest wyposażony w rdzeń magnetyczny specjalnego kształtu. Jego obudowa jest tłoczona z blachy, wirnik jest ułożyskowany na dwóch obustronnie zamkniętych łożyskach tocznych. Szczotki są wykonane ze specjalnego materiału o bardzo małej ścieralności. Szczotki sobie, nawiasem mówiąc, zaraz jeszcze sprawdzimy. Układ ssący składa się z dwóch turbin, kierownicy i dyfuzora. Elementy układu ssącego wraz z osłoną są wykonane z blachy. Silnik jest chłodzony użytecznym strumieniem powietrza. Nie powinien być przełączany do pracy w prawym kierunku wirowania. Agregat może pracować w sposób ciągły w temperaturze otaczającego powietrza od 5 do 25 stopni Celsjusza. Agregat nie wymaga konserwacji. Tutaj jest schemat połączeń. Silnik, układ przeciwzakłóceniowy, charakterystyki obciążenia silnika, charakterystyki obciążenia agregatu ssącego. No i są tutaj dane techniczne, napięcie, częstotliwość, moc średnia pobierania 500 W, moc średnia na wale silnika około 350 W, prąd średni 2,4 A, prędkość obrotowa średnia 20 000 obrotów na minutę, sprawność agregatu maksymalna, wydatek powietrza maksymalny 2000 litrów na minutę, podciśnienie maksymalne 1700 mm słupa wody, rodzaj pracy S1, kierunek wirowania lewy, klasa izolacji silnika E, trwałość 1000 godzin, masa 1,9 kg. Tutaj są całe, na następnej stronie są całe przedstawione wymiary tego silnika. Jest tutaj zgodność z normami 74, 64, 68 rok. Wyposażenie zasadnicze i specjalne. No i tak, jest tutaj trójkońcówkowy kondensator przeciwzakłóceniowy typu KSEPPZ 011, czyli taki jak mamy tutaj.
Uwaga, agregat ssący jest produkowany na licencji firmy Hitachi Japonia. Widziałem też takie agregaty ssące Silma, tutaj z taką tabliczką właśnie o japońskiej licencji. No i producent, zakład silników elektrycznych Silma, Zagórze koło Dąbrowy Górniczej lub Biuro Sprzedaży Maszyn i Aparatów Elektrycznych, ulica Senatorska 10, Warszawa. Następny to agregat ssący typu RH 5600. Fajnie, że sobie to poczytaliśmy. Wydaje mi się, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że chyba w tym poprzednim nagraniu, już nie wiem, myślę, że pewnie sprzed roku, o odkurzaczu typu 102B, chyba jeszcze tego katalogu nie miałem i chyba wtedy jeszcze tego nie czytaliśmy, jeżeli dobrze pamiętam. Teraz, tak jak powiedziałem, skany tych stron znajdziecie także w opisie tego nagrania. A my, skoro jesteśmy już przy tym silniku, to sprawdźmy proszę szybko, jakie szczotki się w nim znajdują i przede wszystkim w jakim są stanie. Wydaje mi się, że przy tym poprzednim silniku mierzyliśmy już te szczotki. Ok, no ona jest już trochę starta, ale to jeszcze będzie, myślę, w ten sposób mogła pracować. Wezmę sobie od razu suwmiarkę. Ja po prostu nie pamiętam, jakie szczotki były w tym silniku, aczkolwiek tak jak powiedziałem, jest to już w kilku przypadkach, kiedy z tymi silnikami mieliśmy do czynienia, pokazane. Tutaj w tym szerszym miejscu 9,91, no powiedzmy 10 mm, tak? Myślę, że spokojnie tutaj by 10 mm szczotka weszła. Może trzeba by ją troszeczkę zeszlifować. A w tym cieńszym miejscu 6,26, czyli 6,30 bym powiedział. 6,30 na 10. Ok. Wkładam z powrotem. Może jeszcze tak dla porządku sprawdźmy stan tej drugiej szczotki. No też już tak trochę starta, ale jeszcze to będzie przez jakiś czas działało. Dobra, siedzą obie, patrzę, czy dotykają komutatora. Tak. No to od razu biorę mój miernik, jak zawsze, i sprawdzimy sobie tutaj tylko przejście prądu na szczotkach. Jest. No, obudowy nie ma. Ja zrobiłem też jedną śmieszną rzecz podczas czyszczenia. Zacząłem też dmuchawą od odkurzacza dmuchać tutaj w te turbinki. Silnik się zaczął obracać, ten wirnik dosyć luźno chodzi i podłączyłem sobie tutaj miernik na chwilę do tego wyjścia szczotek i on rzeczywiście działał jako taka malutka prądnica. Także no już wiedziałem, że te szczotki i połączenia tutaj w silniku są sprawne. Dobra, możemy też sobie od razu, jak już mamy ten miernik, sprawdzić działanie włącznika tutaj. Czyli znowu sobie tutaj, o, tak żeby było widać, stawiam, dotykam sobie tu do tych styków na włączniku. Teraz wygląda na to, że jest włączony. No, teraz jest wyłączony. Teraz jest ponownie włączony, ok. A jeżeli to na wtyczce sprawdzimy? Teraz mamy przejście. Nie mamy. Mamy. Moment, bo tu mi się rozeszło. Nie mamy. Mamy. Nie mamy. Dobra. Wydaje się, że jest to wszystko sprawne. No to może wypróbujmy od razu działanie też tego silnika. Zrobimy tak, jak zawsze. O, troszeczkę przychylę ten silnik, żeby on mógł troszkę jednak zasysać powietrze. I jak zawsze podłączam ten silnik do takiego testu do mojego regulatora napięcia. Powtarzam, że nie wolno takich silników stojących na blacie podłączać bezpośrednio do napięcia 220 czy 230 V, bo jest niebezpieczeństwo, że one gdzieś polecą na bok. Regulator mam tutaj podłączony do listwy zasilającej. O, może w ten sposób też ją będzie troszkę widać. Zakładam sobie okulary ochronne. Założę sobie też rękawiczki, aczkolwiek tutaj tego silnika nie dotykamy.
No i tak, zmniejszam sobie tutaj znacznie napięcie na tym regulatorze, bardzo. Włączam zasilanie, podnoszę napięcie i silnik zaczyna się ładnie obracać. A wyłączę tutaj ten włącznik. Ok, włączę. Czuć wyraźnie, jak dmucha tutaj powietrze. Zrobię wam zaraz zbliżenie na ten obracający się wirnik, bo w ten sposób nie będzie tego widać. Myślę, że generalnie działa to całkiem fajnie, tam już słychać jakieś takie obcieranie, nie wiem, tych turbinek. Myślę, że też łożyska będą do przejrzenia i ewentualnie do wymiany, chociaż przyznaję, że w tych starych silnikach nie bardzo lubię wymieniać łożyska, jeżeli zachowały się oryginalne fabryczne, no bo jest to jednak jakaś część tego urządzenia, ale najważniejsze, że wiemy, rozłączę tylko to wszystko tutaj, wiemy, że ten silnik działa, wszystkie połączenia w tym odkurzaczu są sprawne i myślę, że możemy tak naprawdę za chwilę go z powrotem tutaj zamontować. Ja w tym przypadku nie będę tutaj tych wszystkich przewodów rozłączał. Robiliśmy to już w nagraniu o tym innym odkurzaczu 102B z 1981 roku, ale zawsze warto zwrócić uwagę, zrzucić okiem, jak to jest wszystko połączone. Tutaj mamy przewód zasilający, który jest normalnie włączony do gniazdka. Tutaj mamy dwa przewody z tego przewodu zasilającego. Jeden z tych przewodów łączy się tutaj z tym czerwonym przewodzikiem, który idzie tędy i wchodzi tutaj do kondensatora i do uzwojeń silnika. Drugi, ten czarny, łączy się tutaj z przewodem idącym do włącznika. Tutaj mamy ten, nie wiem, niebieski przewód wchodzący do włącznika i to z drugiej strony włącznika wychodzi ten czerwony przewodzik w takiej grubej osłonce. On idzie tędy i łączy się tutaj z drugim przewodem idącym do kondensatora i do uzwojeń silnika i do szczotek. W sumie bardzo proste połączenie, nie ma tutaj żadnej wielkiej filozofii. Tak się zastanawiam, chyba na chwilkę, tutaj mamy już wszystko odłączone, tak, na chwilkę odłączę ten przewód zasilający, bo będzie mi go, tak jak chyba już mówiłem, po prostu wygodniej wyczyścić. O. Tutaj go sobie teraz mogę wyjąć. Ta osłonka nie przejdzie, ale mogę go wysunąć z tej osłonki i mogę go sobie teraz wziąć do czyszczenia. Prawdę mówiąc, na razie chyba zostawię tę starą wtyczkę, którą tutaj ktoś wymienił. Jeżeli dostanę taki przewód właśnie z końca lat 70. już tutaj ze zintegrowaną wtyczką, nawet jeden taki mam, ale do innego urządzenia, to wtedy będę mógł go tutaj zamontować, będzie to na pewno lepiej wyglądało i będzie bardziej zbliżone do oryginału. No, na razie to zostawiam tak jak jest, tym bardziej, że to jednak działa. O, a ja sobie wziąłem taki ostry zmywak i po prostu trochę ten przewód wyczyszczę. Od razu widać, dałem tutaj trochę płynu do czyszczenia, od razu widać, że on się robi fajny, biały, będzie to od razu dużo lepiej wyglądało. No i zaraz weźmiemy się też za wyczyszczenie tej całej obudowy odkurzacza. No, zobaczcie, to jest przykład, dla którego lepiej jednak rozłączyć wszystkie te przewody do czyszczenia, a nie robić tego tak, jak ja to robiłem dzisiaj, trochę w pośpiechu. Tutaj właśnie podczas tego manewrowania tymi wszystkimi elementami odłamał mi się jeden z tych przewodzików idących tutaj do kondensatora, no ale nie ma problemu, zaraz go
Zaraz go sobie po prostu przylutuję. Ok, już się to dobrze trzyma. Także lepiej dla bezpieczeństwa tych wszystkich elementów po prostu te przewody porozłączać. Ja tutaj do lepszego wyczyszczenia jednak wyjąłem też ten włącznik, tym bardziej, że chciałbym go obejrzeć. A22 6 amperów, 250 V. Bardzo fajny, solidny włączniczek. Ostatnio jak byłem na bazarze Staroci, to chyba gdzieś też takie widziałem w sprzedaży, ale później sprzedającego już nie było. Dobra. Faktycznie ona tutaj z tej strony jest taka bardzo płyciutka, więc ta gruba blaszka tutaj po prostu nie chowa się całkowicie. Ok, przewody mam tutaj przełożone od tej strony. Chwileczkę, może położę to wszystko w ten sposób i mogę je tutaj ponownie zamontować. Tutaj pójdzie jeden. Będzie drugi z przewodów. Dobra, one są mocno założone. Włóżmy teraz włącznik do środka. Zawsze nie pamiętam, czy on miał być tak, czy tak włączony. No trudno. No dobra. Czyli te elementy mamy już tak naprawdę ładnie wyczyszczone. No i zostało nam tak naprawdę jeszcze tylko wyczyszczenie tego całego korpusu odkurzacza, ewentualnie wytrzepanie worka. Zrobię to wszystko na dworze. Odkurzacz mam już tutaj na stole warsztatowym całkiem ładnie wyczyszczony. Myślę, że wyszło to całkiem fajnie. I cieszę się też, że ten odkurzacz taki z zewnątrz jednak dosyć zaniedbany okazał się w środku być naprawdę w dobrym stanie. Myślę, że teraz warto wszystko to zmontować z powrotem do kupy. Oczywiście, żeby taki przegląd odkurzacza był kompletny, warto byłoby także poza takim ogólnym wyczyszczeniem zająć się trochę bardziej silnikiem, sprawdzić tu nie tylko szczotki, ale ewentualnie rozmontować ten silnik, obejrzeć jego budowę, może wymienić łożyska, ale zostawmy to sobie na oddzielne nagranie. Jak wiecie, ja często te silniki potem z odkurzaczy jeszcze wyjmuję i poświęcam każdemu z takich silników oddzielne nagrania. Już ich tutaj sporo na tym kanale się znajduje. Akurat takiego silnika Silma RH5500A jeszcze nie przeglądałem i też bardzo mnie to ciekawi, ale to też zawsze zajmuje trochę czasu, a myślę, że samo to rozmontowanie, wyczyszczenie, zmontowanie odkurzacza to już będzie co najmniej 40-minutowe nagranie. Takiemu silnikowi też trzeba będzie poświęcić co najmniej 30-40 minut, więc będzie to fajnym tematem kolejnego nagrania, a przynajmniej zorientowaliśmy się, jak taki silnik, w jakim jest stanie, jak działa i myślę, że możemy go teraz z powrotem w tym odkurzaczu zamontować. Także co, stawiam sobie ten odkurzacz teraz ponownie na mojej drewnianej podkładce, którą mam tutaj pionowo i weźmiemy się przede wszystkim za zamontowanie do środka tego silnika. Ok, tutaj mamy tę część, w której będzie zamontowany silnik. Po pierwsze włożę do środka tę osłonkę z papieru preszpanowego.
Myślę, że już ona tutaj ładnie tą część wypełniła. Teraz wkładam do środka tę gumę, w której osadzony jest silnik. Ona jest dopasowana tutaj do kształtu obudowy. W porządku, tutaj już tę gumę też mamy w środku założoną. Sprawdziłem jeszcze mocowanie tego uchwytu rączki. Z tej strony wszystko jest dobrze dokręcone, natomiast tutaj z drugiej strony, od strony worka na kurz, będziemy musieli później dokręcić jeszcze jedną brakującą, znaleźć i dokręcić jedną brakującą nakrętkę, ale to możemy zrobić później. Dobra, teraz przyszedł czas na włożenie do środka silnika. Chyba włożę ten silnik kondensatorem do dołu. Zaraz zobaczymy, najwyżej go później troszeczkę jeszcze przekręcę. Moment, żeby tutaj nie zaczepić o tą wkładkę z preszpanu. Silnik mamy już założony tutaj w obudowie odkurzacza. Jeszcze tylko ważna sprawa, zakładamy na niego na górę tę gumową poduszeczkę, gumowy amortyzator, który tutaj go będzie dobrze dociskał w środku. No i teraz zakładamy tę czarną pokrywę tutaj tym otworem, przez który będzie przechodziła śruba mocująca potem całość w korpusie odkurzacza do dołu. O, w ten sposób. No i teraz tak naprawdę możemy wziąć dwie śrubki, te krótsze z podkładkami i przykręcić obudowę. Aha, tutaj od góry ją muszę jeszcze tak zahaczyć pod te ząbki. Dobra, tutaj wszystko się ładnie ułożyło. I przykręcam teraz te śrubki z dwóch stron do obudowy odkurzacza. Tu trzeba tylko trafić w otworki w tej metalowej obudowie. Ok, z jednej strony śruba złapała. Biorę sobie drugą. Tutaj też złapała. No, po prostu dokręcam. Nawet wezmę sobie większy śrubokręt do ich dokręcenia. O, tu jest mocno. Tutaj też mocno. Już ta wewnętrzna obudowa silnika, pokrywa silnika trzyma się w środku w korpusie. No i teraz jak już mamy zamontowaną tą pokrywę silnika, to przyszedł czas na założenie tego przewodu. Musimy go tutaj przeprowadzić przez ten otwór w pokrywie. Musimy go też przeprowadzić tutaj przez odgiętkę w ten sposób, bo ona będzie tutaj wystawała na zewnątrz. Dobra, tego nie musimy bardzo, o mniej więcej tyle. Sprawdzę, czy nie pomyliłem. Dobrze, o, ok, będzie tutaj wystawała. Tutaj będzie przytrzymana w obudowie. Zastanawiam się, czy chyba tak, czy tak. Chyba tak, o, w ten sposób. Dobra, chyba tak, żeby była tutaj bliżej tej śruby, którą będzie zamontowana obudowa, bo tu będzie się znajdował ten otwór. Dobra, a te przewody połączymy tutaj z kostką przyłączeniową. W porządku, to tak, biorę sobie tą moją klamerkę z dwiema długimi śrubami, zakładam ją tutaj, chyba to widać na nagraniu. I po prostu przykręcam te śruby z dwóch stron, tak żeby one przytrzasnęły tutaj tę całą odgiętkę razem z przewodem. Parę razy mi się zdarzyło, jak montowałem takie przewody, że na przykład już przykręciłem tę odgiętkę, a zorientowałem się, że nie przeprowadziłem przewodu przez otwór w pokrywie. Musiałem to wszystko znowu zdejmować. Także do takich drobiazgów warto przywiązać pewną uwagę, żeby nie powtarzać. To są proste prace, które szybko można powtórzyć, ale szkoda czasu. Dobra, i teraz te przewody połączymy tutaj z kostką. Nawiasem mówiąc, teraz dopiero zwróciłem uwagę, że tu jest chyba założona inna kostka niż była pierwotnie przewidziana, bo ona powinna być w ten sposób, że te przewody idące do silnika wychodzą tak jakby z tej strony, a tutaj po tej stronie są te przewody zasilające. Ona jest tak jakby bokiem przykręcona. Myślę, że ten otwór na śrubę, którą ona jest przykręcona do tej plastikowej obudowy, nie do końca odpowiada temu rodzajowi kostki i trzeba ją było po prostu jakoś tak bokiem zamontować. No nie wiem, albo w fabryce, albo kiedyś ktoś to zamontował w ten sposób, nie mam pojęcia.
Tutaj nawiasem mówiąc zwróciłem uwagę, że jeden z tych przewodów tak jakby ma troszeczkę pękniętą izolację. Ok, tego wcześniej nie zauważyłem. Teoretycznie mógłbym wyciągnąć tutaj, skrócić ten przewód, wyciągnąć bardziej te przewody, ale już nie będę tego robił. Założę na niego na wszelki wypadek, nic by się nie stało, ale założę na niego termokurczkę i zabezpieczę jeszcze to pęknięcie. Ok, mam już taką malutką termokurczkę. Tak jak mówię, ten przewód i tak do niczego by tutaj gdzieś, może nawet jeszcze ją obetnę, nie dotknął, bo tam to nawet nie wychodzi ze środka, zresztą nie ma do czego tutaj, żadnej metalowej części nie ma. Ale już skoro to robimy, to zabezpieczmy to w ten sposób. Dobra, ten drugi czarny jest w porządku. Może na przykład, tak sobie myślę, on mógł się tutaj, jak ktoś obcinał tę izolację zewnętrzną z przewodu, to mógł trochę skaleczyć też tę wewnętrzną izolację. Także być może dlatego to było przerwane. No i co? I teraz tutaj sobie połączymy te przewody z kostką. Jeden wkładam na przykład tutaj. Muszę go tylko dobrze głęboko wpasować i przykręcam. Trzyma się. No i ten, który właśnie zabezpieczyłem, wkładam tutaj. Też go przykręcam. Ok, obydwa się trzymają. Fajnie to wyszło, myślę, że widać to na zbliżeniu, czyli tak, tu mamy te dwa przewody z przewodu zasilającego, jeden, ten czarny łączy się z tym idącym do włącznika, aha, tu mi się jeszcze kurczę odczepił ten czerwony przewodzik od włącznika, dobra, to go zaraz też do włącznika dokręcimy, na szczęście jest to dosyć łatwe, bo mamy tutaj dostęp do śruby, tylko też widzę, że w nim się chyba też już ułamał ten przewodzik, on jest jednak dość leciwy. O, zdjąłem z niego jeszcze troszeczkę izolacji. Może nawet zaraz go trochę pocynuję. O, wystarczy. Dzięki temu nie będzie się tutaj rozłaził. Gdzie on siedział? Tutaj, tak? No to dobra, odkręcamy śrubkę. Tak, tutaj się ułamała końcóweczka tego przewodu po prostu. Tutaj go wkładam do włącznika. Dobra, i przykręcam. O, już powinien się trzymać. Ok, gdyby wyłamał mi się ten drugi przewód, to musiałbym ten przełącznik po prostu wypchnąć na zewnątrz, wyprowadzić tutaj przewody i przykręcić je, bo inaczej nie miałbym dostępu do śrub przy tym włączniku. Dobra, wydaje mi się, że wszystko mamy tutaj już połączone. Czyli dwa przewody z przewodu zasilającego wchodzą do kostki, jeden łączy się z przewodem idącym do włącznika, z włącznika wychodzi przewód do silnika, a drugi łączy się już bezpośrednio z tym czerwonym przewodem idącym do silnika. W porządku, możemy zamykać tę pokrywę. Ok. Tutaj muszę ją, jeszcze raz przypominam, od góry zahaczyć o te ząbki wystające z metalowego korpusu, dobra. A od spodu ją tutaj przykręcam ostatnią śrubą, taką z dwiema podkładkami. Ok. Teoretycznie mamy to zmontowane. Chciałbym teraz zrobić ewentualną próbę, czy to działa. No bo jeżeli nie, to od razu sobie to otworzymy i sprawdzimy, czy gdzieś podczas montażu nie przerwało się jakieś połączenie, nie wyskoczył jakiś przewód, tak jak tutaj na przykład z tego włącznika, albo tak jak wcześniej odłamał się nam, oderwał przewód przylutowany do kondensatora. Sprawdźmy to po prostu jeszcze raz przy pomocy miernika. Tutaj sobie postawię miernik, który pewnie będzie widoczny. Biorę sobie tutaj wtyczkę, dotykam do wtyczki. Nie mam w tej chwili przejścia prądu. W tej chwili mam po włączeniu odkurzacza. W tej chwili po wyłączeniu nie mam. OK.
Czyli tak, podłączę sobie ciągle przez regulator napięcia, podłączę nasz odkurzacz do regulatora napięcia. Na wszelki wypadek okulary. Regulator napięcia, tutaj sobie bardzo zmniejszyłem napięcie, podłączę do listwy zasilającej. Włączyłem zasilanie i włączmy teraz odkurzacz. Super! Bardzo fajnie działa i przyznaję, że naprawdę mocno tutaj dmucha. Dobra, wyłączyłem teraz. No i załóżmy teraz worek na kurz. Do tego odkurzacza worek został też, jak chyba wcześniej pokazywałem, dosyć solidnie. Aha, jeszcze zapomniałem. Przecież mówiłem o tym, że musimy dokręcić tutaj to umocowanie rączki. Tam po prostu w środku w jednym miejscu brakuje całej nakrętki. Jedna nakrętka, trochę słabo się trzyma. Jestem ją nawet w stanie palcami poruszyć, a drugiej w ogóle brakuje. Muszę tylko poszukać, zobaczyć, jaki rozmiar nakrętki jest nam tutaj potrzebny. Tutaj w moim koszyczku z nakrętkami znalazłem kilka różnych. Wydaje mi się, że ta powinna pasować. Nie wiem nawet, jaki to jest rozmiar, ale ok, zobaczmy. No chyba tak. Ok, wkręca się. I już od razu ta rączka się lepiej trzyma. Tutaj przy okazji docisnę też od spodu taką blaszkę mocującą ten wskaźnik zapełnienia worka. Dobra, może jeszcze troszeczkę kombinerkami tę nakrętkę dokręcę. Jedną i drugą też. Dobra. Wydaje mi się, że jest to całkiem mocno już dokręcone i ta rączka będzie się trzymała. Nie wiem, może spróbuję telefon włożyć do środka i pokazać Wam to mocowanie tej rączki. Chodzi tutaj o te elementy. Być może to jest, nie wiem, teraz ładnie widoczne. No dobra, no to teraz możemy wreszcie wkładać ten worek na kurz do środka. Tak jak powiedziałem, został on już całkiem nieźle wytrzepany. Tutaj wkładamy to kółeczko. No i teraz tak, kwestia pokrywy. Ja wyczyściłem też tę pokrywę wlotu powietrza z uchwytem, która była przy tym odkurzaczu, kiedy go kupowałem, ale tak jak mówiłem, jest to najprawdopodobniej nieoryginalna pokrywa od jakiegoś odkurzacza 451, 351, 251. Ja ją być może później nawet założę, tym bardziej, że nie mam dwóch takich pokryw do odkurzacza 102B, ale na razie, żeby wszystko już było tak jak trzeba w tym nagraniu, założymy tą pokrywę od mojego drugiego odkurzacza 102B. Trzeba ją tutaj ładnie wpasować, zatrzasnąć i mamy zmontowany całkiem fajnie wyglądający odkurzacz Zelmer typ 102B z 1977 roku z taką pokrywą wlotu powietrza, jaka powinna się w tym odkurzaczu znajdować. A skoro mamy ten odkurzacz już ładnie zmontowany, to zróbmy jego ostatnią próbę. Tym razem nawet może już bez tego regulatora napięcia. Przepraszam, rozplączę jeszcze tutaj tylko ten przewód. Podłączam po prostu bezpośrednio do zasilania. Włączyłem teraz zasilanie i zaraz włączę odkurzacz. Moim zdaniem ten odkurzacz działa naprawdę fajnie, jest tutaj całkiem porządna siła ssania, prawdę mówiąc można by w każdej chwili nim odkurzać. Bardzo się z niego cieszę. Wyłączam
zaraz zwinę ten przewód i będzie na pewno bardzo ciekawym, fajnym uzupełnieniem kolekcji. Przewód sobie zwinąłem i ja go tutaj, tak jak to robię przy większości odkurzaczy, jeszcze zepnę trytytkami, żeby on mi się nie rozwijał. W ten sposób te przewody wszystkie przy moich odkurzaczach są jakoś tam uporządkowane. Dobra. Fajnie i pokażę Wam zaraz jeszcze całą rodzinę tych właśnie odkurzaczy Zelmer z lat 70. Wszystkie mniej więcej w tym samym kolorze. Tutaj w tym, myślę, że fajnym zestawieniu możecie od lewej zobaczyć nieduży ręczny odkurzacz Zelmer 01A z 1972 roku. Obok stoi znany z tego kanału Zelmer 03, również z 1972 roku. Obok niego jest Zelmer 04S z 1978 roku, także znany z tego kanału. No i wreszcie na końcu nasz dzisiejszy Zelmer 102B z 1977 roku. Bardzo Wam dziękuję. U mnie w warsztacie zrobiło się już trochę duszno i gorąco, także ja bardzo chętnie zrobię sobie przerwę od tych przeglądów starych urządzeń, chociaż pewnie za godzinę czy dwie biorę się za kolejny odkurzacz i mam nadzieję, że w najbliższym czasie będę mógł Wam pokazać kolejne filmy, między innymi o tych odkurzaczach, przepraszam, Zelmer 04S i Zelmer 04, które chyba pokazywałem Wam króciutko na początku tego nagrania. Bardzo mnie ciekawi, czy uda się je uruchomić. Cieszę się zwłaszcza z tego Zelmera 04 z 75 czy 76 roku. Oczywiście też bardzo cieszę się z tego odkurzacza, który dzisiaj obejrzeliśmy, Zelmera typ 102B z 77 roku, który tak naprawdę wyjątkowo szybko tutaj na ten kanał trafił, bo kupiłem go tydzień temu na bazarze Staroci. Po prostu nie chciałem, żeby długo stał i czekał, a chociaż jest tutaj wiele odkurzaczy, które już od paru miesięcy czekają na zrobienie o nich filmu. No i też bardzo mnie ciekawiło, czy to znalezisko będzie działać, w jakim jest stanie. Okazało się, że ten odkurzacz, który wyglądał tak trochę niepozornie, jest naprawdę w niezłym stanie, całkiem fajnie działa. Brakowało mu tutaj tej oryginalnej pokrywy wlotu powietrza, ale przyznaję, że ja na razie tę pokrywę, która przy nim jest, chyba z powrotem do niego założę, tym bardziej, że pożyczyłem pokrywę, którą tutaj teraz widzicie od mojego innego Zelmera 102B, o którym nawiasem mówiąc film znajduje się na kanale i link zaraz znajdziecie na końcu tego filmu, także ta pokrywa wróci tutaj do jej prawowitego właściciela. Tę na razie założę do tego odkurzacza, ona mi się w przyszłości przyda do jakiegoś innego Zelmera. Natomiast myślę, że w najbliższych dniach czy tygodniach ten odkurzacz tak czy inaczej zyska taką pokrywę, jaka powinna się w nim znajdować. Tak jak Wam powiedziałem, jest to Zelmer 102B z 1977 roku. Wydaje mi się, że może on pochodzić z początku produkcji tego modelu odkurzacza, aczkolwiek nie jestem tego pewien. Jeżeli macie tego typu odkurzacze Zelmer 102B z wcześniejszą datą produkcji, nie wiem, 76 rok na przykład, dajcie proszę znać, po prostu bardzo mnie ciekawi, kiedy rozpoczęto ich produkcję. Niestety w kronice zakładów Zelmer, z której często tutaj korzystamy, kompletnie słowa o tych odkurzaczach nie ma, przynajmniej ja nie znalazłem w tych rozdziałach, które przeglądałem. Jest bardzo dużo tutaj napisane o odkurzaczu typ Zelmer 03. Oglądaliśmy to zresztą w poświęconym mu nagraniu. Tutaj są w kalendarium wymienione liczne nagrody, które ten odkurzacz Zelmer 03 dostał. No nic dziwnego, to była taka nowość, jeżeli chodzi o ten kształt odkurzaczy pod koniec jeszcze lat 60., bo 03 chyba wszedł na rynek w 68 roku. Nawet mam gdzieś znalezioną niedawno instrukcję obsługi właśnie z 68 roku do odkurzacza Zelmer 03, no czyli wtedy była to naprawdę rewolucja, jeżeli chodzi o kształt odkurzaczy, o design tych odkurzaczy. Później już Zelmer 04, o którym nawiasem mówiąc też prawie tutaj, chyba w ogóle nie ma tutaj słowa, już troszeczkę spowszedniały i ten Zelmer 102B szkoda, bo też nie został tutaj w kronice zakładów Zelmer wspomniany, a był to jednak bardzo popularny odkurzacz, który w bardzo, bardzo wielu domach się znajdował. Myślę, że wiele osób oglądających ten kanał pamięta tego typu odkurzacze ze swoich rodzinnych domów. Na pewno w następnych nagraniach obejrzymy sobie trochę starych niemieckich odkurzaczy, które do mnie trafiły. Już teraz nie będę ich tu pokazywał, żeby nie przedłużać, i w jednym z następnych nagrań poświęcimy też trochę więcej uwagi silnikowi Silmer H5500A, który w tym odkurzaczu się znajduje, no bo tego dzisiaj nie zrobiliśmy, sprawdziliśmy po prostu, że ten silnik działa i to działa wcale nie najgorzej. Tak jak widzieliście, ten odkurzacz można by w zasadzie
wykorzystywać. Myślę, że te odkurzacze 102B były podtypem odkurzaczy Zelmer 05. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Ja mam tutaj jedną taką instrukcję, którą już na początku pokazywałem do odkurzaczy Zelmer 05, ale widziałem też inną, na której było tutaj pewnie wydaną w kolejnych latach, na której w tej samej instrukcji były objęte też typy 102, 102B i 102 i 8. Wszystkie pod hasłem Zelmer 05. Dlatego przypuszczam, że są to jednak podtypy odkurzacza Zelmer 05. Swoją drogą chyba nie widziałem nigdy, w każdym razie ja nie mam takiego w kolekcji odkurzacza, który miałby oznaczenie na tabliczce znamionowej Zelmer 05. Bardzo chętnie chciałbym taki odkurzacz kiedyś znaleźć. No i mam nadzieję, że w następnych odcinkach znajdziemy też odkurzacz, do którego będzie pasowała ta pokrywa wlotu powietrza. Może akurat z brakującą albo zniszczoną pokrywą, bo te rączki często pękały, więc będę miał na wymianę. Na dzisiaj chyba wystarczy, pewnie byłoby jeszcze dużo więcej do pokazania i opowiedzenia o tych odkurzaczach, ale to, co trzeba było przy nim, zrobiliśmy. Przejrzeliśmy, wyczyściliśmy, zobaczyliśmy, jaki silnik się w nim znajduje. Wyczyściliśmy ten przewód, sprawdziliśmy działanie odkurzacza. Bardzo fajny, jestem z niego naprawdę zadowolony. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest piątek, a w niedzielę znowu jadę na bazar Staroci i mam nadzieję, że coś ciekawego z niego przywiozę i na pewno Wam tutaj w następnych nagraniach pokażę. Cześć, do zobaczenia następnym razem.